Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj będziemy robić sobie taki makijaż, takie trochę nietypowe cut crease z profilu, który czyta się Rovisingh. W tym celu będę używała paletki Very Perry i kilku pojedynczych matowych cieni z Glam Shopu. W międzyczasie porozmawiamy sobie na temat nowego nurtu, jakim jest de-influencing i dlaczego twierdzę, że jest trochę bez sensu, także zapraszam do oglądania. Zaczynam od przygotowania powieki i w tym celu pomieszałam sobie bazę pod cienie z korektorem. Skupiam się przede wszystkim na powiece nieruchomej, bo od tego sobie zaczniemy, potem będziemy sobie czyścić krawędź, więc tutaj ta powieka nie jest aż taka istotna, powieka ruchoma. Zaczynam sobie od cienia Sahara i powiem Wam na początku, czym w ogóle ten de-influencing jest. To jest tak naprawdę przeciwieństwo tego, co robi influencing. A influencing polega na tym, że poleca się różne produkty, trochę wciska, żebyśmy kupili jakieś tam rzeczy, kosmetyki, ale nie tylko, bo to wiecie, może dotyczyć różnych dziedzin. Więc influencing polega na polecaniu różnych produktów, a de-influencing na niepolecaniu, a raczej na mówienie nam, czego nie kupić. Influencing mówi nam, co warto kupić, a de-influencing mówi nam, czego nie kupować, co nie warto kupować. De-influencing wziął się, myślę, że z TikToka i trochę się nie dziwię, że wziął się z TikToka, ponieważ jeżeli mieliście kiedyś TikToka, to na pewno wiecie, że tam jest taka skrajność, że albo ktoś coś mega poleca, bo jest super i niesamowite i ekstra i musicie to mieć, obojętnie czy jest przeciętne, czy jest dobre, to wszyscy polecają to w bardzo taki, wiecie, intensywny sposób. Albo coś jest totalnym badziewiem i jest totalnie niepolecane. Wiecie, skrajności najlepiej się klikają, emocje najlepiej się klikają. To samo jest zresztą na YouTubie, że jeżeli, wiecie, przeciętne kosmetyki nie będą się tak klikały jak hity kosmetyczne albo totalne buble. Dlatego mamy na YouTubie wiecznie albo buble, albo hity, bo to są takie skrajności, coś co wzbudza nasze emocje i to się po prostu najlepiej ogląda. Taka jest po prostu prawda. Teraz sięgam po ten cień z paletki Very Perry. No i tak jak wspominałam, TikTok akurat jest taką platformą, gdzie te emocje, gdzie te skrajności po prostu świetnie się sprzedają, więc najlepiej jak coś jest po prostu absolutnym hitem, obojętnie czy nim jest, czy nie, albo jest totalnym bublem, więc taki de-influencing jest czymś potrzebnym, bo wszyscy wszystko zachwalają jako coś absolutnie fantastycznego, jako coś, co musicie mieć i wiecie, fajnie kiedy są hity, ale jeżeli każdy produkt, który pokazuje jest hitem i jest czymś, bez czego nie możemy żyć, no to coś już się tutaj nie zgadza. To po prostu przestaje być wiarygodne i może stąd ten de-influencing się wziął, czyli tutaj polecaliśmy, ale żeby klikalność się zgadzała, to teraz będziemy mówić, czego macie nie kupować. Jakaś youtuberka słusznie zauważyła, że TikTok jest tym, czym był YouTube, nie wiem, gdzieś w 2016 roku. Czyli jak była recenzja, to było super, kupcie i tak dalej i te emocje były zawsze takie bardzo skrajne. Teraz te recenzje wydaje mi się, że są bardziej takie prawdziwe, szczere i takie jakby dogłębne bardzo. No i właśnie TikTok troszeczkę na tym bazuje, właśnie na takich skrajnych emocjach. Tu pod sam móg brwiowy użyję sobie jeszcze takiego białego cienia, to jest Carrara. No i tricky part, czyli odcinanie cut crease. Ja na początku usuwam nadmiar cieni płynem micelarnym i takim kopytkiem jednorazowym do ust. A odnośnie de-influencingu, to moim zdaniem nie jest to absolutnie nic nowego, bo w większości filmów, w których robi się jakieś recenzje, czy mówi o jakichś ulubieńcach miesiąca, czy o hitach, czy o bublach, czy w kosmetyczce miesiąca, są po prostu szczere opinie, honest reviews. I te szczere opinie to jest właśnie taki de-influencing, czyli po prostu mówienie szczerze, czy warto coś kupić, czy nie warto, czy to jest dobre jakościowo, czy niedobre. Więc nie jest to nic nowego, że nagle w internecie pojawiają się niesprzyjające recenzje albo jakiś produkt jest niepolecany, tylko to ma po prostu inną nazwę, bo były już takie, wiecie, anti-hole i w tych anti-holach często, zazwyczaj przewijają się produkty, które są niegodne polecenia albo produkty, których nie kupuję
więc anti-hole też już były od dłuższego czasu. No i po prostu szczere recenzje w jakichś testach. To kolejna rzecz. Teraz wracam sobie do mojej mieszanki bazy z korektorem i jeszcze raz odcinam całość, czyszcząc i rozjaśniając trochę tą okolicę. To jest pędzelek Spectrum numer 20. Dla mnie TikTok nigdy nie był źródłem takich prawdziwych i szczerych recenzji. To znaczy, nie twierdzę, że ludzie, którzy robią te filmiki, są nieszczerzy, ale ciężko jest zawrzeć wszystkie informacje w jakimś tam minutowym filmiku. O wielu rzeczach się nie wspomni, bo po prostu jest za mało czasu w takim filmiku. No i te recenzje są takie powierzchowne. Te testy często polegają po prostu tylko na aplikacji, a nie na noszeniu przez pewien czas danego kosmetyku. Więc nigdy nie polegałam na tych recenzjach i na tych, wiecie, nawet viralowych jakichś tam poleceniach. No bo po prostu mam swoją głowę i swój tok myślenia i nie uważałam tego za jakieś takie, wiecie, źródło godne zaufania, że tak powiem, nie twierdząc jednocześnie, że ktoś coś tam poleca, od razu kłamie, ale mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli, że nikogo nie uraziłam. Wracam sobie do brązowego cienia i jeszcze wszystko ładnie tutaj wygładzam tą krawędź. A pędzelek to Spectrum numer 14. Ok, i nakładam sobie ponownie mój fioletowo-niebieski cień i nakładam go mniej więcej do połowy, czyli tutaj gdzie się zaczyna u góry ten niebieski, tam kończę nakładać na dole. Wiecie, o co chodzi. Zatem, moi drodzy, de-influencing to moim zdaniem ponownie jakiś trend, który ma po prostu zwiększyć wyświetlenia, klikalność i tak dalej, być czymś nowym. No ale mówię, recenzje już były. Szczere recenzje, gdzie nie zachwala się każdego badziewie, jakie wyszło. Znów pędzelek 14 i nakładam ten kolor bliżej mojego odcięcia. Mówię o TikToku, ale nie mam TikToka, ale miałam TikToka, więc to nie jest tak, że mówię o tej aplikacji i nie wiem, ją tam krytykuję, a nawet na niej nie byłam. Miałam TikToka, ale postanowiłam go usunąć. Nie polubiłam się do końca z tą platformą. Na początku było śmiesznie, jak w każdej świeżej relacji, ale po prostu były rzeczy, które mi w niej nie odpowiadały i stwierdziłam, że nie chcę jej mieć. Teraz nakładam ten biały, no i wracam do brązu. Klepuję, buduję sobie ten kolor i staram się go tak delikatnie wblendować w ten niebieski kolor. I znów przy krawędzi pracuję sobie 14. I w ogóle ten kolor jest ciemniejszy niż ten, więc sobie dołożę trochę bieli, żeby go rozjaśnić. Chociaż troszeczkę. Bardzo fajnie to wygląda i mega podoba mi się połączenie tych kolorów. Robię kreskę brązowym cieniem w kremie z Glam Shopu. To jest ten. On się nazywa Espresso. Odcień nazywa się Espresso. Ta dziewczyna robiła czarną, ale pomyślałam, że mi tutaj bardziej będzie pacał brązowy. I też muszę sobie zaznaczyć wewnętrzny kącik. Ona ciągnęła kreskę po całej długości, ale u mnie zupełnie zmieni to kształt oka, więc zrobię sobie tylko w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. Przechodzę do kremu BB i ja będę używała Dr. Ireny Ellis i nałożę go pędzelkiem Jessup 103. Przygotowałam się do konturowania na mokro korektorem Clarins Instant Concealer i bronzerem w kremie z Glam Shopu w odcieniu Zimna Oliwka. Dawno nie używałam tego bronzera i zapomniałam, jak przyjemnie się nim pracuje, jak się go przyjemnie używa. Świetne są te bronzery, naprawdę. Kupujcie! Naprawdę, może powinnam dzisiaj też przy okazji powiedzieć wam, czego nie kupować, żeby było jakoś tak na temat. I don't know. Używam różu z Glam Shopu w odcieniu krem z cukierków. No i właśnie mi rzadko się zdarza mówić o jakimś kosmetyku jako typowym bublu, czymś, co mi się kompletnie nie sprawdziło. Bo powiem wam, że też jest takie ryzyko jakby skreślać od razu kosmetyk, a komuś innemu może się on właśnie fantastycznie sprawdzić. Więc nie do końca też jestem zwolenniczką takich skrajności, żeby od razu totalnie mówić, że to jest bubel, że nie kupujcie tego i tak dalej. Naprawdę mi się rzadko zdarza coś, z czym naprawdę nie potrafię pracować, coś, co mi się kompletnie nie sprawdza i coś, czego nie polecam. Naprawdę rzadko. Oczywiście wiadomo, że w każdej recenzji jest takie ziarnko ryzyka, że coś mi się sprawdzi i będę polecać, a komuś innemu się nie sprawdzi. Ale no niestety trzeba przyznać, że odbiorcy są mało
tolerancyjni w tej kwestii. Jeżeli influencer coś poleca, a im się nie sprawdza, to winny jest influencer zawsze. Więc trzeba uważać tak naprawdę i z poleceniami, i z antypoleceniami. Jak to się mówi, takie czasy. Także z tym de-influencingiem i niepolecaniem, czy odradzaniem wręcz też trzeba uważać ze względu na to, że komuś innemu ten produkt może się świetnie sprawdzać i będzie czuł się wręcz urażony, że ktoś, wiecie, zniechęca do kupowania jego ulubionego produktu. Będzie się może taki widz czuł jakoś tak nieprzyjemnie. Na usta zrobimy sobie jakieś takie ombre nude. Wezmę konturówkę Diana z Glam Shopu. I szminka z mojego Project Pan, czyli Han Luxury 702 Smoke Nude. Tak się prezentuje, kochani, skończony makijaż. Bardzo podoba mi się to połączenie kolorystyczne i rozmieszczenie tych kolorów. Jest mega satysfakcjonujące. Napiszcie mi, jak Wam się podoba, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał. No i ogólnie, co myślicie o tym całym de-influencingu, o tym trendzie na niepolecanie, a wręcz odradzanie kupowania czegoś tam i jak Wy to widzicie. Jestem ciekawa Waszej perspektywy, więc koniecznie piszcie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie jakiś komentarz i koniecznie łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa!